Witajcie. Dziś przeglądamy materiały o Lęborku. I muszę przyznać, że to jest prawdziwy, historyczny roller coaster. Zdecydowanie. Zwykle myślimy o Pomorzu, no wiesz, wakacje, morze, plaża, a tu nagle okazuje się, że mamy miasto z taką, niesamowicie burzliwą, wielowarstwową przeszłością. Bo z jednej strony jego historia sięga epoki kamienia, a z drugiej ma bezpośredni związek z narodzinami telewizji. To połączenie, powiem ci, kompletnie mnie zaskoczyło. To doskonały punkt wyjścia. Lęborg jest jak taka soczewka, w której skupia się cała skomplikowana historia Pomorza. Soczetka, dobre określenie. To miasto pogranicza, wiesz, w każdym tego słowa znaczeniu. Przez wieki ścierały się i przenikały wpływy polskie, pomorskie, krzyżackie, a później? Pruskie i niemieckie. Dokładnie. I każda z tych epok zostawiła jakiś trwały ślad, który można dziś odkytać w murach, w układzie ulic, no wszędzie. To zacznijmy od samego początku, od tych najgłębszych warstw. Materiały mówią o śladach człowieka z IX tysiąclecia przed naszą erą. To jest niewyobrażalnie dawno. To prawda. Wyobraź sobie ten krajobraz. Europa tuż po epoce lodowcowej. Surowa tundra i małe grupki ludzi polujących na renifery. I to właśnie tutaj, na ziemi lęborskiej, archeolodzy znajdują ich narzędzia, jakieś krzemienne groty strzał, kamienne siekiery. I co ważne, to nie byli ludzie odizolowani od świata. Już wtedy istniały dalekosiężne szlaki handlowe. Aha, Znaleziska świadczą o tym, że bursztyn, czyli skarb tej ziemi, był stąd eksportowany daleko na południe Europy, aż do basenu Morza Śródziemnego. niesamowite. Ale prawdziwą perełką archeologiczną, która wyróżnia ten region, są zabytki z późniejszej epoki, z wczesnej epoki żelaza. Mówię o popielnicach twarzowych kultury pomorskiej. Właśnie, czekaj, zatrzymajmy się przy nich na chwilę. W Lęburskim Muzeum można je zobaczyć i, robią niesamowite wrażenia. To nie są zwykłe gliniane garnki. Absolutnie nie. To urny na prochy zmarłych, którym nadawano cechy ludzkiej twarzy. Dokładnie. Dla mnie najbardziej niesamowite jest to, że to są w pewnym sensie najstarsze portrety mieszkańców tych ziem. Każda jest inna. Mają rysy twarzy, oczy, nos, uszy. Nawet kolczyki. Tak, czasem nawet z zaznaczonymi kolczykami. To nie jest, wiesz, tylko przedmiot użytkowy. To jest nośnik całej symboliki, wierzeń w życie pozagrobowe. Taka popielnica to kapsuła czasu, która pozwala nam zajrzeć w duchowy świat ludzi sprzed ponad 2,5 tysiąca lat. Wow. A co było bezpośrednio przed Krzyżakami? Bo źródła wspominają o jakiejś słowiańskiej osadzie, Lewiną. Tak, Lewino, należące do książąt Pomorza Gbańskiego. Jest nawet wzmianka, że Lęborg mógł mieć prawa miejskie już w 1285 roku, chociaż historycy wciąż się o to spierają. Czyli wcześniej niż ta oficjalna data. Tak, ale ważniejsze jest chyba to, że centrum osadnicze i administracyjne regionu znajdowało się wtedy gdzie indziej, w Grodzie Białogarda. Aha, To pokazuje, że Krzyżacy, kiedy przejęli tę ziemię, nie kontynuowali po prostu zastanego porządku. Oni postanowili stworzyć zupełnie nowe centrum władzy w miejscu, które z ich perspektywy było strategicznie idealne. okej, rozpakujmy to. Mamy rok 1341. Wielki mistrz krzyżacki Dietrich von Altenburg nadaje prawa miejskie. I co jest fascynujące, oni nie rozbudowywują istniejącej osady. Nie, Oni planują miasto od zera, na tak zwanym surowym korzeniu. Wytyczają idealny kwadrat o boku 300 metrów. To brzmi jak, nie wiem, manifestacja siły i porządku. to jest właśnie przykład tego, co można nazwać inżynierią jako narzędziem władzy. Krzyżacy byli mistrzami logistyki i planowania. Ten geometryczny, uporządkowany układ ulic. Kontrastował z tym, co było wcześniej, prawda? Dokładnie, kontrastował z chaotyczną zabudową wcześniejszych osad. To był jasny komunikat. Nastał nowy porządek, nowe prawo. No i lokalizacja też nie była przypadkowa. Skrzyżowanie szlaków handlowych było ważne, ale kluczowe było stworzenie silnej twierdzy na zachodniej granicy ich państwa. I wygląda na to, że działali z niesamowitym rozmachem i szybkością. Jednocześnie z wytyczeniem miasta rusza budowa zamku, a zaraz potem potężne fortyfikacje. Materiały podają, że mury ukończono w niewiele ponad 20 lat. Miały ponad kilometr długości i były wzmocnione ponad 30 basztami. To brzmi jak twierdza nie do zdobycia. I taki był
Zamysł. To miał być samowystarczalny organizm obronny. Zamek, mury, 2 potężne bramy Gdańska i Słupska oraz gotycki kościół świętego Jakuba, który, w razie potrzeby też mógł pełnić funkcje obronne. Czyli kompletny, przemyślany system. Tak. I co niesamowite, fragmenty tego systemu przetrwały do dziś. Baszta Bluszczowa, która swoją nazwę zawdzięcza pnączom, które kiedyś się porastały, to ikona miasta. A w innej baszczy jest muzeum. Tak, w tej o numerze 24. Można tam wejść i poczuć, jak wyglądało życie średniowiecznego strażnika. A sam zamek? Dziś mieści się w nim sąd, co jest dość ciekawym zrządzeniem losu. Symbol władzy zakonnej zamieniony w symbol władzy świeckiej. Wiele z niego zostało. Zamek był wielokrotnie przebudowywany, zwłaszcza po pożarach, ale jego serce, czyli główny budynek konwentu, tak zwany dom zakonny, przetrwał. I to jest drugi co do wielkości taki obiekt w całym państwie krzyżackim. Naprawdę, to świadczy o randze Lęborka. Oczywiście, to pokazuje, jakie priorytety mieli krzyżacy. Dom zakonny, symbol ich władzy, musiał trwać. Ciekawostką jest też kanał Młynówka, poprowadzony w bardzo nietypowy sposób, bo przez teren zamkowy. Kolejny dowód ich inżynieryjnego kunsztu. Czyli potęga krzyżaków w pewnym momencie słabnie i miasto znowu zmienia przynależność. Po słynnej wojnie 13-letniej w 1466 Lęborg trafia pod zwierzchnictwo Polski. Ale w dość specyficznej formule, jako lenno zarządzane przez pomorskich książąt z rodu Gryfitów. I to był chyba spokojniejszy czas dla miasta. To był dla miasta okres względnego oddechu i stabilizacji. Po latach bycia przygraniczną twierdzą, Lęborg mógł się wreszcie skupić na rozwoju gospodarczym. Rozkwita handel, głównie suknem i solą, która była wówczas strategicznym towarem. I z tego okresu mamy jakiś zabytek? Najlepszym świadectwem tego okresu jest jeden z najpiękniejszych zabytków w mieście Spichlerz Solny. Kiedy się dziś stanie przed tym budynkiem o konstrukcji szachulcowej, czyli tak zwanym murze pruskim, można sobie niemal wyobrazić ten gwar, te wozy kupieckie. Ale ten spokojniejszy okres nie trwa wiecznie. W połowie XVII wieku mamy potop szwedzki. Rzeczpospolita jest na kolanach i jest zmuszona podpisać traktaty welawsko-bydgowskie. Tak. I w wyniku tych układów Lęborg wraz z całą ziemią lęborsko-bytowską zostaje oddany w lenno elektorowi brandenburskiemu. I to jest początek końca polskiego Lęborka. Tak. Można tak powiedzieć. To był decydujący zwrot w dziejach miasta, który definitywnie zmienił jego charakter. Rozpoczął się długi i systematyczny proces germanizacji. Ale on nie był natychmiastowy. Nie. Co ciekawe, nie był. Źródła podają, że jeszcze w XVIII wieku w Lęborku odbywały się nabożeństwa kalwińskie po polsku, co świadczy o tym, że polski żywioł wciąż był obecny. A prawdziwa rewolucja przyszła w XIX wieku. Tak, wtedy pojawia się kolej, która zmienia absolutnie wszystko. Rok 1870 Lęborg zostaje podłączony do linii kolejowej Gdańsk-Szczecin. To jak podłączenie miasta do superładowarki, co nie? Absolutnie. Kolej to był krwiobieg rewolucji przemysłowej. Do Lęborka zaczyna napływać kapitał, powstają nowe zakłady, szpitale, szkoły, miasto się rozrasta. I zyskuje nowy, reprezentacyjny wygląd. Symbolem tej epoki jest okazały neogotyczki ratusz, wzniesiony w 1900 roku. Jego strzelista wieża do dziś dominuje nad miastem. Przy ratuszu jest detal, który bardzo mi się spodobał. Replika pręta chełmińskiego. Co to jest? Bo to świetna ciekawostka. To był taki, powiedzmy, publiczny, oficjalny wzorzec miary z epoki. Pręt, mający dokładnie 4 metry i 32 centymetry, był wmurowany w ścianę budynku. Żeby każdy mógł sprawdzić. Dokładnie. Każdy kupiec czy mieszczanin mógł podejść i sprawdzić, czy sprzedawca na targu go nie oszukuje, czy jego łokieć materiału ma odpowiednią długość. Taki XIX-wieczny urząd miar i wag dostępny dla każdego. I tu historia robi niesamowity zwrot akcji. W tym uporządkowanym, pruskim, prowincjonalnym mieście w 1860 roku rodzi się chłopak, który wymyślił podstawy technologii, z której korzystamy dosłownie w tej chwili. Mówię o Paulu Nipkowiu i jego słynnej tarczy. To jest właśnie fenomen prowincjonalnego geniusza. Jak to możliwe, że w miejscu tak odległym od wielkich centrów naukowych rodzi się pomysł, który zmieni świat? Nipkow jeszcze jako student wpadł na genialnie prostą w założeniach ideę wirującego dysku z otworami. Tarcza Nipkowa. Tak.
Ten dysk pozwalał na mechaniczną analizę obrazu, rozłożenie go na punkty i linie, a następnie przesłanie na odległość. To był absolutny fundament telewizji mechanicznej. I miasto dzisiaj o nim pamięta. Jest turystyczna trasa Paula Nipkowa, a muzeum mieści się w kamienicy, w której się urodził. Ta wystawa jest fantastyczna, bo pokazuje nie tylko sam wynalazek, ale też kontekst epoki. Pokazuje, jak wielkim marzeniem ludzkości było widzenie na odległość. I pomyśleć, że ta iskra, która zapoczątkowała rewolucję, pojawiła się w głowie chłopaka z Lęborka. Niesamowite. Z Lęborka wyszła technologia, która łączy świat. Ale wiek XX przyniósł też siły, które ten świat niszczyły. I ta destrukcyjna siła dotknęła miasto w samo serce. Przechodzimy do II wojny światowej. Tak, i tu dochodzi do ogromnej tragedii i jednocześnie do wielkiego fałszerstwa historycznego. Jest marzec 1945, Armia Czerwona zbliża się do miasta, ale niemiecki obrońcy, nie widzący szans na obronę, po prostu się wycofali. Czyli miasto zostało zajęte bez walki. Praktycznie bez jednego wystrzału, nie było żadnej bitwy o Lęborg. Chwila, to brzmi zupełnie irracjonalnie. Armia wchodzi bez walki, a potem, jak czytamy w materiałach, historyczne centrum miasta zostaje celowo podpalone. Tak. Zniszczeniu ulega od 40 do 60% zabudowy. Dlaczego? Jaka jest teoria? Zemsta, brak dyscypliny? To jest właśnie to kluczowe pytanie o pamięć historyczną. Najprawdopodobniej była to mieszanka wszystkich tych czynników. Zemsty za zbrodnie niemieckie, absolutnego braku dyscypliny w szeregach Armii Czerwonej i zwykłego wandalizmu. A potem? Potem propaganda. Tak, przez dekady komunistyczna propaganda karmiła wszystkich historią o krwawych walkach o każdy dom, w których rzekomo poległy tysiące radzieckich żołnierzy. To była kompletna fikcja. Więc to, co widzimy dzisiaj jako Stare Miasto, to w dużej mierze powojenna rekonstrukcja albo zupełnie nowa zabudowa na miejscu ruin? Niestety tak. Po tej tragedii miasto wraca do Polski, następuje całkowita wymiana ludności. Niemcy są wysiedlani, na ich miejsce przybywają Polacy z Kresów, z centralnej Polski. I w tym całym chaosie, w tym powojennym, dzikim zachodzie, dochodzi do jeszcze jednej ciekawej historii. A tak, już w listopadzie 1945 roku w Lęborku wybucha pierwsza w powojennej Polsce duża afera finansowa. Co się stało? Z kasy miejskiej w tajemniczych okolicznościach znika ogromna na tamte czasy suma 140 000 złotych. Sprawców nigdy nie odnaleziono. Niesamowite. Ta historia doskonale pokazuje, jaki bałagan panował w tamtych czasach. Stare struktury państwowe przestały istnieć, nowe dopiero się tworzyły. Dobrze, więc po tej całej burzliwej historii, zniszczeniu, odbudowie, odzyskaniu samorządności po 1989 roku, jaki jest Lęborg dzisiaj? Co warto zobaczyć, żeby poczuć te wszystkie warstwy, o których mówiłyśmy? Na pewno trzeba zacząć spacer od ulicy Staromiejskiej. To reprezentacyjny deptak, serce miasta, z pięknie odrestaurowanymi eklektycznymi kamienicami z przełomu XIX i XX wieku. Wizytówka tego pruskiego boomu. Dokładnie. Potem oczywiście Muzeum w domu Nipkowa. To punkt obowiązkowy nie tylko dla fanów techniki, ale też, żeby zobaczyć te wspomniane popielnice twarzowe. A co dalej? Warto podejść pod zabytkowy Browar Magdalińskich. To neogotyczki budynek z 1898 roku, który wygląda trochę jak zamek. To kolejny symbol potęgi przemysłowej tamtych czasów. A jest jakaś ciekawostka z nim związana? Owszem, rodzina Magdalińskich, właścicieli browaru, była spokrewniona z Nipkowami. To pokazuje, jak małym i powiązanym ze sobą środowiskiem była ówczesna elita miasta. I na koniec coś z pięknym widokiem. Wieża Ciśnień z 1912 roku, nazywana też wieżą Bismarcka. O tak, ta ma dopiero historię. Niesamowitą. To budowla, która przeżyła kilka epok i pełniła najróżniejsze funkcje. Jakie? Zbudowana jako wieża ciśnień i pomnik Bismarcka w latach 30. służyła jako reflektor nawigacyjny dla samolotów latających na trasie Berlin-Króleliec. A po wojnie? Czekaj, zgadnę. Coś związanego z zimną wojną. Dokładnie. Zainstalowano na niej aparaturę do zagłuszania Radia Wolna Europa. Jeden budynek, a w jego historii odbija się cały burzliwy XX wiek. Nie zapominajmy o lżejszym akcencie. Fontannę z żabkami na Placu Pokoju.
To uroczy przykład, jak współczesny Lemborg świadomie nawiązuje do swojego folkloru i legend. Fontanza opowiada historię o fleciście Jakubie Jeszkie, który rzekomo uratował miasto przed plagą żab. Wyprowadzając je dźwiękiem piszczałki. Właśnie. To pokazuje, że miasto, mimo tych wszystkich historycznych ran i zniszczeń, potrafiło ocalić swoje dziedzictwo. Zarówno to wielkie, jak i to małe, legendarne, i pięknie je dziś eksponuje. A więc co to wszystko oznacza? Kiedy zbierzemy te wszystkie elementy, wyłania się obraz Lemborka jako miasta świadka nieustannej zmiany. Od krzyżackiej warowni przez pruskie miasto powiatowe po polski ośrodek, który musiał powstać na nowo z ruin. To historia o inżynierii i władzy, o geniuszu z prowincji, o tragedii wojny i o niezwykłej sile odbudowy. Odwiedzając Lemborg, można dosłownie dotknąć tych kolejnych warstw historii Pomorza. To nie jest tylko przystanek w drodze nad morze. To naprawdę fascynująca lekcja o tym, jak skomplikowane i wciągające mogą być losy jednego miasta, które przez wieki znajdowało się na styku różnych światów. Zostawiamy więc wszystkich z taką myślą. Historia Lemborka jest zdeterminowana przez jego położenie na granicy najpierw zakonu i księstwa pomorskiego, potem Prus i Polski, a kulturowo między żywiołem niemieckim i słowiańskim.